Cześć! Pogoda za oknem taka byle jaka, więc dziś tematem filmu jest chustecznik. Praca prosta, lekka i przyjemna. Zapraszam do oglądania. Po oszlifowaniu pudełka taśmą malarską wyznaczam sobie granicę między jasną a ciemną stroną mocy, to znaczy chustecznika, a następnie dół pudełka maluję bejcą w kolorze orzech ciemny. Kiedy bejca wyschnie, zabezpieczam chustecznik lakierem. Kolejny raz oklejam pudełeczko taśmą malarską, a następnie górę chustecznika maluję na biało farbą akrylową. Dzięki temu, że wcześniej zabezpieczyłam bejcę lakierem, miejsce połączenia farby z bejcą nie zabarwi mi się na brązowo. Serwetkę rozwarstwiam i wyrywam z niej różyczki. Serwetkę przyklejam do chustecznika, korzystając z kleju do decoupage. Robię to w ten sposób, że miejsce pod serwetkę smaruję klejem, układam na tym serwetkę i dociskam przez folijkę do dokumentów. Następnie folijkę usuwam i kolejny raz smaruję serwetkę od góry klejem. Taka metoda jest bardzo fajna dla początkujących, pozwala uniknąć wielu zmarszczek. Aby nieco zagęścić roślinność, doklejam pojedyncze listki po bokach otworu chustecznika. Wystającą serwetkę usuwam papierem ściernym. Następnie całą pracę zabezpieczam lakierem matowym. Aby pudełeczko było ładnie wykończone i miłe w dotyku, niezbędne jest kilku bądź kilkunastokrotne lakierowanie go na przemian ze szlifowaniem papierem ściernym. Rozwodnioną zieloną farbą w 2 odcieniach delikatnie ochlapuję pudełeczko. Po wyschnięciu farby kolejny raz zabezpieczam pracę lakierem. To jest mój ulubiony produkt, czyli
patyna. Jest to preparat postrażający, którego używam w zatrważających ilościach. Tutaj używam jej w 2 etapach. W pierwszym nakładam ją gąbeczką na całą górną część pudełka, nadmiar usuwam ręcznikiem papierowym. Natomiast drugi etap to jest nałożenie jej nieco grubiej, ale tylko na krawędzie i narożniki pudełka. Po wyschnięciu patyny pudełko kolejny raz zabezpieczam lakierem. W miejscu połączenia farby z bejcą naklejam samoprzylepną bawełnianą koronkę. To jest pasta woskowa Kameleon w kolorze białe złoto. Nie ma ona tak pełnego krycia jak złota pasta woskowa. Daje jedynie taki subtelny, złoty cień. Gotowe pudełeczko prezentuje się tak. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz zachęcam do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu nie umkną Wam nowe filmy na moim kanale.